Cześć, witajcie. Dzisiaj tematem filmu są lawendowe siostrzyczki. Zapraszam do oglądania. Oba pudełeczka ozdobione będą papierem ryżowym od AB Studio. Jak to się mówi, dobre, bo polskie. Firma jest bodajże z Wrocławia, no i mają przepiękne wzory tych papierów. No i tak, najpierw sobie wyrywam jeden z tych portrecików, przymierzam do pudełeczka, a następnie miejsce pod papier ryżowy maluję na biało farbą akrylową. To pudełeczko, które jest bazą pracy, jest dość duże, bo ma wymiar 18 na 18 bodajże na 6 cm. Kiedy farba jest już sucha, smaruję miejsce pod papier klejem do decoupage. Papier układam na wieczku i następnie od góry kolejny raz smaruję klejem. Kiedy klej wysechł, zabezpieczyłam wieczko lakierem, no i teraz podkładam sobie folię między wieczko a dół pudełeczka i przystępuję do malowania tła na wieczku pudełka. Ta farba, którą widzicie, to jest mieszanka koloru czerwonego, niebieskiego, no i białego, beżowego i czarnego, w zależności od natężenia barwy, jaką akurat potrzebuję. Bo prawda jest taka, że ja całe życie nie znosiłam lawendy, do tego stopnia, że nawet do tej pory nie mam fioletowej farby w pracowni, więc trzeba było troszkę pokombinować. A jeśli chodzi o lawendę, to w ostatnich miesiącach jakoś tak coś się przestawiło w głowie i pokochałam. Mam kilka krzaczków lawendy, no po prostu uwielbiam. Dół pudełeczka maluję na taki kolor w zasadzie zbliżony do koloru, naturalnego koloru drewna. To jest taki brzoskwiniowy, beżowy i dodaję smugi fioletowej farby. Foremkę ramki wypełniam sobie gesso. Zależy mi, aby foremka dała się ciąć, żeby mi nie popękała. Będę musiała ją nieco przyciąć do pożądanego rozmiaru. A poza tym ta foremka to jest taki dość delikatny wzór i myślę, że gesso tutaj najdokładniej odda kształt rameczki. Na frontowej ścianie pudełka odrysowuję sobie to kółeczko z ramki, następnie maluję je na biało i przyklejam tam malutkiego ptaszka, który jest z innego papieru ryżowego, ale pasował mi kolorystycznie.
Średnio to widać, ale na ramce narysowałam sobie ołówkiem linię cięcia. No i teraz docinam rameczkę tak, aby pasowała do pudełka. Następnie wszystkie wyciski i jeden odlew gipsowy maluję na fioletowo. Nie robiłam ich specjalnie do tej pracy, znalazłam gdzieś tam w szufladzie i stwierdziłam, że wykorzystam, bo po prostu pasują. Następnie klejem Express Glue przyklejamy rameczkę do frontowej ściany pudełka. Pastę strukturalną od Cadence mieszam sobie z farbą czerwoną i niebieską, tak aby powstał mi właśnie taki lawendowy odcień i taką mieszankę nakładam przez szablon na boki pudełeczka. Po wyschnięciu pasty całe pudełeczko zabezpieczyłam lakierem matowym i generalnie to był w mojej głowie jakby już koniec pracy, ale pudełeczko wydawało mi się takie troszkę puste, takie niepełne, więc ostatecznie stwierdziłam, że dorobię sobie jeszcze tej pasty strukturalnej w kolorze lawendowym i odbiłam na wieczku właśnie ten kwiatowy wzór z szablonu. Kiedy pasta już wyschła, oszlifowałam ją papierem ściernym i kolejny raz zabezpieczyłam pracę lakierem matowym. Czas na drugie pudełeczko, czyli taką młodszą siostrę. To pudełeczko jest nieduże, ma 12 na 12 na chyba 4 cm wysokości i zacznę od malowania całego pudełeczka na biało farbą akrylową. Klejem do dekupaż smaruję sobie wieczko pudełka oraz jego front, a następnie przyklejam tam papier ryżowy z dziewczynką.
Kiedy klej już troszkę podsechł, przecięłam papier ryżowy, aby móc otwierać pudełeczko. No i teraz mogę Wam się przyznać, że wybierając ten papier miałam w głowie pomysł, a w zasadzie ogólny zarys tylko na jedno pudełeczko, na to większe, no ale czasem los sam podaje na tacy gotowe rozwiązania. No i tak było w tym przypadku, bo gratis do zamówienia dostałam papier ryżowy, który idealnie pasował do tego z dziewczynkami. Nie wiem, czy to był przypadek, czy ktoś może specjalnie poświęcił swój czas i dobrał ten papier kolorystycznie. W każdym razie bardzo dziękuję Inspirello za ten upominek, bo zrobił za mnie najtrudniejszy etap pracy, czyli pomysł. Ta praca jest naprawdę banalnie prosta, to nawet nie będzie tutorial, bo no tu nie ma jakby co tłumaczyć. Pudełeczko wystarczy po prostu całe okleić papierem ryżowym z każdej strony, no ale chciałam Wam pokazać, że nie zawsze musi być na tym przysłowiowym wypasie, żeby było ładnie. Czasem te najprostsze pomysły są najlepsze. Jak już mówiłam wcześniej, tutaj nie ma czego tłumaczyć. Jedyny etap, który może generować jakiś problem, to jest przecinanie papieru ryżowego przyklejonego do bocznej ściany pudełka. Wiadomo, przeciąć musimy, bo pudełko nam się nie otworzy, ale kiedy najlepiej to robić? Na pewno nie polecam cięcia papieru, kiedy klej jest jeszcze zupełnie mokry. Wtedy jest ryzyko, że papier nam się porwie i postrzępi. Odradzam też czekanie do momentu, kiedy klej wyschnie zupełnie, bo wtedy wieczko pudełka sklei się z dolną częścią pudełeczka i wtedy to już w ogóle kaplica. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej jest przeciąć papier w momencie, kiedy klej na wierzchu papieru jest już suchy, ale pod spodem jeszcze jest elastyczny. No i wiadomo, że nikt nie będzie co chwilę sprawdzał, czy to już, czy jeszcze. Najwygodniej jest po prostu delikatnie podsuszyć papier suszarką. Naprawdę delikatnie, wtedy sobie przeciąć ten papier i zostawić już do samoistnego wyschnięcia. Pudełeczko wykańczam lakierem welurowym, który jest przemiły w dotyku i bardzo Wam go polecam. I za chwilę zobaczycie, jak wyglądają oba pudełeczka. Moje gotowe, lawendowe, siostrzane pudełka wyglądają tak. Mam nadzieję, że pomysł przypadnie Wam do gustu. Listę materiałów zostawię Wam w opisie filmu. No i żegnam się z Wami. Dziękuję Wam serdecznie za czas i uwagę, którą mi dzisiaj poświęciliście. I jak zawsze zachęcam do subskrybowania mojego kanału. A jeśli podoba Wam się moja twórczość i chcielibyście mnie wesprzeć, możecie postawić mi kawę na platformie Buy Coffee. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.